Są samochody, które są jak pizza. Są tak dobre, że nie wymagają absolutnie wprowadzenia żadnych poważnych zmian w recepturze. I dokładnie tak jest z niektórymi autami Volvo. Volvo też wychodzi z założenia, że ich auta już mają taką recepturę, że tylko trzeba ewentualnie wprowadzić do tej receptury nowe składniki, ale broń Boże, nie zmieniamy całego przepisu. Tak jest choćby z XC90, która przeszła 7. albo 8. lifting, a jest klepana od 12 lat. I tak samo teraz się okazuje będzie z Volvo XC60, które ma lat 8 i właśnie dodano do niego nowe składniki, a nie zmieniano receptury. No więc, Volvo XC60, rocznik modelowy już 2026, podobno po faceliftingu, ale bardziej po prostu po kosmetycznych, drobnych, prawie niezauważalnych zmianach. No i możemy śmiać się z Volvo, że no rzeczywiście kurna lenie tam straszne patentowane pracują, skoro 8 lat minęło, a im się nie chce stworzyć nowej generacji samochodu. Ale z drugiej strony, po co zmieniać coś, co zajebiście się sprzedaje? To auto jest numerem 1 wśród kompaktowych SUV-ów klasy premium. Zatem stwierdzono, dobra, zmiany wprowadzamy, ale tylko, naprawdę tylko takie, które rozpoznane zostaną albo przez fanów marki, albo przez dziennikarzy motoryzacyjnych. Każdy inny, jak będzie patrzył na Volvo XC60, to będzie myślał, że to Volvo stare XC60. A to już Wam podpowiadam, po czym rozróżnić to nowe. Po tym, czyli jest nowy grill. Widzicie? Tu są w tę stronę umiejscowione te paski, a tutaj są w górę. To jest nowe. Nie maska, kolor. Ten nazywa się Forest Lake, czyli leśne jeziorko. Rzeczywiście takie trochę leśne, trochę mchu tutaj widzę, takiego szwedzkiego wpada. Troszeczkę sosenki jest, odbijającej się w lustrze tego jeziora we Szwecji. No i co jeszcze? No trochę ziemi, trochę skał. No takie ewidentnie to jest takie Forest Lake, definitywnie. Felgi, właśnie felgi też są nowe. Oprócz tego koloru są jeszcze dwa inne nowe i felgi też jeszcze są ze 2 albo 3 rodzaje innych nowych felg. No i tylne światła się zmieniły. Słuchajcie, to jest zmiana. To jest Volvo po liftingu, przyciemnione reflektory, inny grill z przodu, 3 nowe lakiery, parę nowych wzorów i kolorów felg. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Zamykamy ten program. Trochę więcej zmian jest we wnętrzu, ale nimi zajmiemy się później. Póki co chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co mamy tutaj pod maską, a także z tyłu na tylnej osi, a także to, co mamy w podwoziu, ponieważ tej wersji jeszcze nie testowaliśmy. Jest to wersja T6. Wersja T6, czyli hybryda typu plug-in. Volvo w tym XC60, w tym modelu oferuje teraz 3 jednostki napędowe. B5, która jest benzyną. T6, czyli nasz plug-in, i T8, który też jest plug-inem. T6 to jest ten słabszy plug-in. Co oznacza słabszy? Oznacza, że ma słabszego benzyniaka. 2-litrowego, ma on 253 konie, 350 Nm. Oprócz niego jest tutaj jeszcze silnik elektryczny w samochodzie. Ale ten silnik elektryczny nie jest tutaj przy silniku spalinowym, jak bywa w większości plug-inów, tylko jest z tyłu bezpośrednio na tylnej osi. To rozwiązanie, i on ma 145 koni i 309 Nm, więc całkiem nieźle. Dlaczego Volvo tak to rozwiązało? Bo wymyślili sobie, że przód będzie pędzony z silnika spalinowego, tył będzie pędzony z silnika elektrycznego, w związku z czym można było wyjąć cały wał napędowy, odpowiadający za napęd na 4 koła w klasycznej benzynie na przykład, albo w dieslu, i wsadzić w to miejsce akumulator. Dzięki temu nie ma tego akumulatora w bagażniku i pojemność bagażnika i zbiornika paliwa są niemal identyczne jak w wersji spalinowej. Zbiornik paliwa ma 71 litrów chyba dokładnie, a bagażnik jest dosłownie o kilkanaście litrów mniejszy niż w wersji spalinowej. I to są plusy, ale są też minusy takiego rozwiązania, ponieważ kiedy jedziemy XC60 w napędzie EV, czyli elektrycznym, to mamy XC60 tylnonapędową. Silnik elektryczny nie wyśle nam mocy ani momentu obrotowego na tył, naprzód przez Wi-Fi, ani przez Bluetooth. Tylko będziemy mieli tylnonapędowe Volvo. W momencie, kiedy będziemy wchodzili w śliski zakręt, to Volvo nie włączy nam silnika spalinowego, żeby nas wyciągnąć z tego zakrętu. Tylko to Volvo będzie nadal tylnonapędowym Volvo i będzie walczyło kontrolą trakcji o utrzymanie trakcji samochodu.
Sytuacja odwrotna, rozładował nam się akumulator. Oczywiście on się do samego zera nigdy nie rozładuje, do tego za chwilę wrócimy, natomiast no, rozładował nam się tak, że jedziemy w trybie hybrydowym. No to mamy głównie przednio napędowe Volvo, dołączy nam tego elektryka w momencie, kiedy na przykład poczuje jakiś uślizg samochód, albo jak będzie energia w akumulatorze i będzie rzeczywiście wspomagał pracę tego silnika spalinowego tym elektrycznym. Ale na przykład powyżej prędkości 150 na godzinę już w ogóle wyłączy tego elektryka. Bo elektryk działa tylko do 140 km na godzinę, powyżej już nie działa, więc jedziemy szybciej i jedziemy przednio napędowym Volvo hybrydowym T6. Więc każdy producent ma swoje jakieś własne rozwiązania. Volvo postawiło przede wszystkim na użytkowość wnętrza. Pokazywaliśmy Wam na przykład Mercedesa E300DE, który też jest pluginem, ale ma zupełnie inne rozwiązanie. Tam jest stały napęd na 4 koła i z elektryka i z silnika spalinowego, bo są razem. Tutaj dopiero za nimi jest skrzynia biegów, w związku z czym akumulator trzeba było wrzucić tam do bagażnika i mamy ograniczoną praktyczność samochodu. No ale Mercedes postanowił po prostu na jakość prowadzenia, a Volvo ma na to wyjebongo. Volvo już ograniczyło swoim klientom prędkość maksymalną do 180 km na godzinę i nadal XC60 jest najlepiej sprzedającym się samochodem w tym segmencie. W związku z czym dla Volvo praktyczność przede wszystkim i bezpieczeństwo wynikające z budowy całego auta, z systemów wsparcia kierowcy itd., itd. Akumulator sam w sobie ma 18,8 kWh pojemności i 14,7 netto. Różnica między netto a brutto jest bardzo duża i już tłumaczę, z czego ona wynika. Netto to jest ta pojemność użytkowa dla klienta i kierowcy i tyle dokładnie on może kilometrów przejechać na tych 14,7 netto. Ile? 65-80 podobno w mieszanym cyklu WLTP, a w mieście nawet 90. Ja bym obstawiał, że średnia to będzie bardziej 60-70 kilometrów. Ładowanie? No ładuje się to powiem Wam dosyć długo, bo moc ładowania maksymalna z dwufazowego prądu, na przykład w domu, to tylko 6,4 kW, czyli 3 godziny ładowanie trwa do pełna, a jak z 230 V zwykłego gniazdka to robicie, to około 6-7 godzin potrwa to na bank. Więc trochę czasu to zajmuje, biorąc pod uwagę niewielką pojemność akumulatora, ale znowu zasięg jest naprawdę dobry i silnik elektryczny z tyłu stosunkowo mocny. Zobaczymy, jak wyjdzie nam pomiar 0-100 tylko na elektryce. Łączna moc całego systemu 350 koni mechanicznych. Ta wersja mocniejsza ma 455 koni mechanicznych, czyli ta wersja T8, tam jest mocniejszy silnik spalinowy, ma ponad 300 koni, tutaj tak jak powiedziałem 253 konie. I tak jak też powiedziałem, bagażnik jest nieznacznie mniejszy niż w wersji spalinowej. Dokładnie o 15 litrów, ma 468 zamiast 483 litrów. Tutaj mamy kabelki. Kabelki możemy odłożyć tutaj. To też możemy siateczkę zabezpieczającą możemy odłożyć tutaj. Tu jakiś też coś i tutaj coś. A pod spodem co? A pod spodem nawet, zobaczcie, znalazło się trochę miejsca jeszcze na takie schoweczki po prostu pod podłogą, na jakieś szpargały, na jakieś pierdoły, więc tak na dobrą sprawę moglibyśmy sobie tutaj w tym miejscu na przykład położyć te kable czy część z tych rzeczy i nie będą walały się po bagażniku, bo tutaj nie mamy akumulatora, tylko mamy go, tak jak powiedzieliśmy, w miejscu wału napędowego, ale niesie ten akumulator w miejscu wału napędowego też jeszcze jedną wadę za sobą, mianowicie głębokość brodzenia, tak zwana w przypadku XC60 T6, to tylko 21 cm. To jest głębsza kałuża i to auto już jest... Nie no, żartuję oczywiście, Wam się nic nie stanie. Natomiast można wtedy uszkodzić po prostu elektrykę najzwyczajniej w świecie. Przy zwykłej benzynie ta głębokość brodzenia jest sporo większa, bo aż 40 cm, a 20 to jest naprawdę, no powiem Wam, ostrożny byłbym z wjeżdżaniem w głębsze kałuże, jak są duże opady na przykład w Warszawie i wjeżdżacie do jakiegoś tunelu, który jest zalany. Zobaczcie! To jeden z niewielu samochodów w tym segmencie, który można mieć z pneumatyką. Opuszcza się, w tym momencie zjeżdża i naprawdę próg załadunkowy jest bardzo nisko, jak na SUV-a. Mamy tutaj kieszonki z jednej strony,
z drugiej nie ma. Jest tutaj gniazdko zapalniczki, są haczyki i jest tutaj roleta, którą można sobie zahaczyć w tym punkcie, ale można ją też trochę wyżej podnieść, natomiast nie opuszcza się automatycznie, elektrycznie, tak na przykład jak to jest w Audi. Tak? Czy się opuszcza? Nie, chyba się nie opuszcza. W Volvo nigdy tak nie było. W związku z czym wiecie, o czym trzeba pamiętać, nie? Żeby za każdym razem, jak ją w ten sposób ustawicie w tym położeniu, to ją pamiętać opuścić niżej, bo jak tego nie zrobicie, to wsiadacie za kierownicę, patrzycie w lusterko wsteczne i mówicie: ja znowu. Wysiadacie, otwieracie bagażnik i zaczynacie obniżać. A teraz my zobaczmy, ile nam tutaj bagaży wejdzie. O, to nie fajne. Myślałem, że w Volvo to już będziemy mieli, słuchajcie, dzielone 40, 20, 40. No co stało na przeszkodzie? Wycięli taki kurde schoweczek, znaczy ten otwór marny na jedną parę nart, może góra dwie, zamiast zrobić po prostu tę część całą składaną i przewieźć moglibyśmy więcej nart. Już widać, że tak nie wejdą, bo roleta. Więc trzeba je położyć, w związku z czym mamy sytuację, gdzie dwie to jest absolutny maks. Roletka w dół, tu zostaje nam trochę miejsca na torby miękkie, na koce, na plecaki, coś takiego. Natomiast jeżeli chcemy przewieźć więcej, to musimy roletę zwinąć. Znaczy nie tylko zwinąć, musimy ją wymontować, zostawić w garażu, bo miejsca na nią tam pod spodem nie ma. I wtedy robimy tak, i wtedy robimy tak, i wtedy robimy jeszcze tak. I wtedy przy 3 walizkach ciągle jeszcze mamy dużo miejsca, bo tu wchodzi nam jedna walizka kabinowa, tu jeszcze zostaje nam miejsce, mamy widoczność normalnie do tyłu i ciekawe, czy nam się to tylko zamknie. Jak się zamknie, to będzie, no tam, o, bez problemu. Delikatnie musiałem tylko domknąć. Powiem wam, dobrze. Zmiany we wnętrzu. No ich jest trochę więcej niż na zewnątrz. Przede wszystkim poznacie, że macie do czynienia z poliftową wersją XT60 po tym, czyli tym doczepionym ekranie. Nie chciało im się przeprowadzić liftingu całej deski rozdzielczej, więc stwierdzili, a wieszcie co? Po prostu do starego ekranu przyczepmy większy, taki nowy. I dokładnie to zrobili. Tylko wyjęli oczywiście tamten stary ekran, tam zrobili jakieś mocowanie i umieścili duży ekran z nowym interfejsem, oparte wszystko na systemie Android OS, czyli na systemie tym, który znamy ze smartfonów i bardzo podobnie to wygląda, potem zobaczycie. Mamy nowe koło kierownicy, mamy też nowe przemodelowane zegary cyfrowe tutaj. Trochę inne są nawiewy, no ale są inne, no bo musieli ten ekran tutaj coś z nim zrobić, więc podobno troszkę przemodelowano te nawiewy. Mamy nowe wzory tapicerek, przy czym nasza to jest w zasadzie stary wzór tapicerki, ponieważ mamy tutaj skórę nappa, mamy wentylację i mamy ogrzewanie, ale można mieć też taką tapicerkę Nordico, która jest skórzaną tapicerką, ale ekologiczną, a jest też taka ładna granatowa wiodełkę. No jest trochę tych tapicerek do wyboru. Tutaj mamy po prostu czarną nappę, tak jak powiedzieliśmy. Z tyłu, jak zasiądę, to powiem wam tak, jak na tę klasę samochodu naprawdę mam dużo miejsca. Zobaczcie, tam siedziałem wygodnie i tutaj normalnie mam na kolana, owszem, jestem blisko z tymi kolanami oparcia przedniego fotela, ale jest nieźle. Bardzo dużo miejsca na stopy, mnóstwo. Świetnie wyprofilowana kanapa. Ponieważ mam długie nogi, a ona podpiera mi tutaj uda, co nie jest oczywiste w każdym aucie tego segmentu. Nad głową, gdyby nie szklany dach, miałbym naprawdę sporo miejsca. Tutaj dotykam delikatnie pod sufitki, ale i na szerokość jest tego miejsca wystarczająco. Co więcej, Volvo chwali się, że w wersji ten rocznik modelowy 2026 też poprawiło wyprofilowanie tej kanapy i zobaczcie, faktycznie jest tutaj miejsce dla trzeciej osoby. Ma gdzie posadzić tyłek, ma o co się oprzeć, gorzej z nogami. No bo musi mieć stopki w rozmiarze, nie wiem, 15 EU, no bo tutaj moja nawet bokiem ledwo wchodzi. Wysoki jest ten tunel, ponieważ tunel skrywa w sobie ten akumulator, o którym wspomnieliśmy, więc ta trzecia osoba będzie tutaj musiała jechać z nogami po prostu po bokach, natomiast tunel ją mocno, mocno ogranicza, więc ja bym powiedział, że to takie 2+1, przy czym to 1 na środku to w sytuacji awaryjnej bardziej, natomiast to jest świetne. Jak macie dzieciaki, które już wyrosły ze standardowych fotelików, ale powinny jeździć w tak zwanych poddupnikach, na tak zwanych poddupnikach, to jest świetne rozwiązanie
super działa i super zdaje egzamin. ISOFIXy bardzo dobrze widoczne. Fajne składane zagłóweczki, to lubię w Volvo, zawsze lubiłem i szanuję za to, że nadal mają takie rozwiązanie. Podłokietnik oczywiście jest szeroki, ma uchwyty na kubek tutaj z przodu z gumowymi elementami służącymi do podtrzymywania butelek czy puszek. No i tutaj ten nieszczęsny, mówię nieszczęsny, no bo jednak zbyt mały otwór na przykład na narty. Materiały. Miękko tutaj na podszybiu, tu miękko, tu miękko, tu miękko. Tutaj też to jest miękkie, dopiero kieszeń w drzwiach skromna skądinąd, bo tutaj półlitrowa butelka wody wejdzie, to jest wszystko. Ale to wszystko sprawia bardzo dobre wrażenie, przy czym niestety materiał na tych podłokietnikach, no widać, że to już nie jest nappa. Przeciwnie, widać, że to jest jakiś coś eko, jakaś eko skóra, coś takiego. Jest dziwne w dotyku, tak bym to określił. Może nie fajne, może nie tandetne i może nie tanie, ale po prostu dziwne. Plastik jest tutaj, bardzo fajne te klameczki, bo sprawiają wrażenie, jakby były zrobione z prawdziwej stali. No i podobnie jak te osłony głośników systemu audio. To samo tyczy się przednich drzwi, one są identycznie wykończone jak te tylne i znowu zwracam uwagę na ten materiał, który jest tu i który jest na podłokietniku, bo jest specyficzny. O, to chyba jest dobre określenie dla niego. To jak w Volvo sprzed 30 lat, to się w Volvo w ogóle nie zmieniło, czyli przyciski do sterowania. No szkoda, że z tej nappy nie zrobiono od razu też tych podłokietników. Niewiele droższe by to było, ale byłoby dużo bardziej premium. Generalnie wnętrze, deska rozdzielcza, czy konsola środkowa, czy to wszystko, co widzimy przed sobą, praktycznie się nie zmieniło. Ja ten skandynawski, minimalistyczny styl bardzo lubię. Lubię nawet takie wstawki jak ta kryształowa dźwigienka do zmiany przełożeń, tak jak pokrętło start-stop. Lubię ten minimalizm, lubię tę czystość formy, lubię te naturalne materiały, takie jak tutaj drewienko, ciągnące się na całej szerokości konsoli środkowej. Jeszcze fajnie, nie konsoli środkowej, tylko deski rozdzielczej, jeszcze fajnie wyprofilowane. Takie detale, takie wstaweczki jak to podkrętło, jak tutaj ta roletka zasłaniająca nam dwa cup holdery, czy gniazdo zapalniczki. Mamy podłokietnik z dwoma gniazdami USB-C, czyli razem mamy 4, tam z tyłu 2, tutaj 2 schowek, przez to, że tam mamy akumulator umieszczony, jest dosyć płytki, niestety, no ale portfel i klucze pomieści. Piano, no tutaj jest i rzeczywiście widać, że ono może nie tyle się rysuje, co już w tym naszym egzemplarzu jest pobrudzone, widać każdy odcisk palucha, a najgorzej pod tym względem wypada niestety ekran, gdzie palcuje się w taki sposób, że naprawdę, zobaczcie, tylko trochę, parę ruchów zrobiłem i już jak te paluchy tutaj wyglądają, a przysięgam, myłem przed chwilą ręce. Ładnie obszyta deska rozdzielcza, czymś a la skóra i to już jest fajny materiał, nie taki jak tutaj na tych podłokietnikach, tylko do złudzenia przypomina prawdziwą skórę z ładnymi, fajnymi przeszyciami. Zegary, jak widzicie, po rzeczywiście drobnym liftingu, jeżeli chodzi o ich design, to jak wyglądają, natomiast rozmiarowo są identyczne. No i multimedia. Można się czepiać co do tego, jak ten ekran tutaj wpasowano, że nie zagłębiono go w deskę, że nie pokombinowano, nie przestylizowano całej, nie przeprojektowano tak, żeby on ładnie był wkomponowany w nią. Ale nie można mieć zastrzeżeń co do tego, jak to działa, bo ten nowy system Android naprawdę jest świetny. Bardzo intuicyjny, bardzo prosty. Mamy wbudowane tutaj wszystkie usługi, jakie mamy normalnie w Google, czyli możemy mieć i wyszukiwarkę, i aplikacje streamingowe, i mamy od razu Google Mapsa wgranego, więc jak tylko się zalogujemy, to nie musimy podłączać nawet Apple CarPlaya, tylko wszystko mamy tutaj od razu w tym centralnym ekranie. Tryby jazdy. Możemy je wywołać sobie tutaj, z tego przycisku, albo możemy wejść sobie w menu, w ustawienia i też tutaj mamy prowadzenie i wówczas mamy dostęp do trybów jazdy i te tryby to hybrydowy, typowy. I on tutaj optymalizuje działanie silnika elektrycznego, spalinowego, zależnie od tego, ile jest energii w akumulatorze, gdzie jedziemy, żeby się dopasować do aktualnych warunków. Power, czyli mamy oba silniki, mamy jak najwięcej mocy i z tego z przodu, i z tego z tyłu, więc zapierdzielamy. Pure to jest typowo elektryczny napęd, on wtedy nam wyłącza całkowicie silnik spalinowy, no i mamy jeszcze offroad i AWD. W trybie AWD oczywiście też mamy włączone oba silniki. No i zawieszenie też inaczej pracuje, bo jak wejdziemy sobie w Pure, to zobaczcie, on nam obniża w tym momencie samochód
i on będzie na niskim poziomie, takim normalnym do jazdy. Jak wrzucimy w off-road, to o kilka centymetrów na pneumatyce podniesie nam i przód, i tył samochodu, żebyśmy mogli sobie na przykład wjechać w głębszą kałużę. Tak to powiedzmy. Oprócz tego możemy sobie zatrzymać poziom akumulatora na tym, jakim jest w danym momencie, czyli na przykład jak go zatrzymamy, bo mamy 50% baterii, to będziemy mieli 50% baterii podtrzymywane, ale możemy go też sobie podładować w trakcie jazdy, wtedy już nawet w tym momencie uruchomił nam silnik spalinowy, cały czas akumulator będzie doładowywany, a częściowo silnik spalinowy będzie działał jak typowy agregat, jak prądnica, która będzie zasilała akumulator energią. Oprócz tego możemy pneumatykę w zawieszeniu ustawić sobie tak, aby ułatwiała nam wsiadanie i wysiadanie. Czyli w momencie, kiedy wyłączamy samochód, on jest w trybie offroadowym czy jakimś innym, to on automatycznie się obniży, żeby łatwiej było nam wysiąść, a nie żebyśmy spadli jak z klifu z siedzenia. No i to byłoby generalnie tyle. Nasza wersja oczywiście jest full wypasiona, bo ma i wentylację foteli i nawet ma, uwaga, zobaczcie, masaż foteli. Mamy różne kombinacje, fala, ugniatanie, kombinacja, odcinek lędźwiowy, ramiona. Ja biorę sobie zawsze kombinację, największą szybkość, największą intensywność, bo wtedy dopiero to czuję, ale tu mamy też przeróżne ustawienia tych foteli, czyli możemy sobie na przykład boczki tego fotela bliżej ciała zrobić. Jeszcze jadą i faktycznie teraz jest przyjemniej, choć one też nie są jakoś spektakularnie dobrze, nie podtrzymują. Możemy sobie lędźwie ustawiać, możemy nawet elektrycznie wysunąć sobie tę część tutaj pod uda. I to zarówno w fotelu pasażera, jak i w fotelu kierowcy. Takie rozwiązanie jak stosuje Volvo, czyli silnik spalinowy z przodu, ale elektryk bezpośrednio na tylnej osi, ma też jedną przewagę nad rozwiązaniami klasycznymi, czyli takimi, gdzie silnik spalinowy z elektrycznym i ze skrzynią biegów są z przodu. Mianowicie w takim klasycznym rozwiązaniu jedziecie w elektryce i czujecie zmianę przełożeń, nawet w trybie elektrycznym, bo wszystko musi przejść przez skrzynię biegów na koła. A jak mamy silnik elektryczny bezpośrednio na tylnej osi, tak jak tutaj, to przyspieszenie jest stałe, liniowe, tak jak w elektryku. I wrażenia z tego naprawdę są super, bo po prostu XC60, T6, T8 również nie zmienia przełożeń w jeździe elektrycznej. I wrażenie z tego naprawdę jest petarda, super. Tak jakby ten samochód był wręcz wyrywny. No i 145 koni, 309 Nm, to naprawdę są niezłe wartości jak na auto, które nie jest czystym elektrykiem, tylko jest samochodem typu plug-in. Owszem, waży 250 kg więcej niż wersja benzynowa, przez to, że mamy tutaj i akumulator, i mamy tutaj falownik, i musimy mieć silnik elektryczny i trochę innego osprzętu, który odpowiada za działanie całej tej architektury elektrycznej. Natomiast 145 koni i 309 Nm, wierzcie mi, do codziennej, normalnej jazdy w zupełności wystarczą i ciekaw jestem, jak zrobimy pomiar sobie jego 0-100 tylko na elektryce, to jaki będziemy mieli wynik. Pneumatyka. Powiem Wam, że są samochody z pneumatycznym zawieszeniem, które jeszcze lepiej to wybierają, ale one są większe, mają większe rozstawy osi, po prostu są potężniejszymi SUV-ami, też znacznie droższymi. Tutaj jak na kompaktowego naprawdę odbywa się to spoko, niemniej porównywalnie powiedziałbym jak w XC60 z klasycznym zawieszeniem opartym na sprężynach i amortyzatorach. Natomiast naprawdę ładnie tutaj wybiera te wszystkie nierówności, przynajmniej w tym typie Pure, który tutaj mamy. Nie możemy sobie tutaj w żaden sposób sami sterować tymi amortyzatorami, w takim sensie, że sami podnieść samochodu albo sami go obniżyć. Przypisane są wszystkie te wartości po prostu do trybów jazdy. Kolejna fajna rzecz, mamy tutaj możliwość hamowania w zasadzie one pedal. Zobaczcie, prawie do zatrzymania. Dosłownie na sam koniec muszę nacisnąć pedał hamulca, żeby auto się zatrzymało. Wystarczy, że dźwignię zmiany przełożeń, wybierak, raz w dół wezmę i tutaj się nam wtedy zmienia. D to jest drive i wtedy jak jadę, to samochód mi nie hamuje. Natomiast jak wezmę sobie w B,
tutaj mi się wyświetla wtedy w B, to każde zdjęcie nogi z pedału gazu oznacza odzysk energii, hamowanie regeneracyjne i to naprawdę spore, bez użycia hamulca, bo oczywiście jak hamuję hamulcem, to również odzyskuję energię w trybie D, ale w trybie B załatwia to za mnie sam generator, sam samochód, ja nie muszę niczego tutaj naciskać. To jest jazda jak one pedal w elektryku. I to jest naprawdę fajne, ja to lubię z elektrycznych samochodów. Na początku jest dziwne wrażenie, no bo kurde, zaufać autu, żeby ono samo hamowało, ale naprawdę działa to bardzo fajnie. Ja zalecam zawsze tak, w mieście zdecydowanie to B, bo przecież macie często skrzyżowania, bo ruch jest duży, musicie często zwalniać i wtedy jest to po prostu wygodniejsze. Natomiast w trasie faktycznie ja wchodzę w D, no bo nie jest tak, że musicie hamować, tylko czasami wcześniej zdejmujecie delikatnie nogę z pedału gazu po to, żeby wytracać stopniowo prędkość, na przykład kiedy widzicie daleko, że jakiś samochód jest na waszym pasie, a nie hamujecie agresywnie, bo przecież nie macie BMW, nie? Tylko macie Volvo. Teraz powinienem cię Wrażenia z jazdy w trybie elektrycznym tym autem są super. Żwawy, dynamiczny, świetnie się napędza, cichuteńki w środku. Dodatkowo naprawdę fajnie się prowadzi. Owszem, na tej pneumatyce jest taki chybotliwy, tak bym powiedział, jak każde Volvo na pneumatyce, XC90 też, ale taka jest specyfika tych samochodów. Pamiętajmy, że kupuje te auta trochę inny klient niż ten, który wybiera BMW czy Audi, bo po prostu oczekuje czegoś innego auta. Tak jak powiedziałem klientowi, Volvo ograniczono już prędkość do 180 km na godzinę, a on i tak kupuje te samochody, bo jak jest 140, to on jedzie 140, a nie 170 czy 180. Wyprzedziło Was kiedyś jakieś Volvo na drodze? No właśnie, nie sądzę. Jak wchodzimy w tryb hybrydowy, tak jak teraz, mam nogę zdjętą z pedału gazu, zaczynam dodawać gaz, już mi się włącza silnik spalinowy, ale robi to bardzo szybko. Jest tutaj naprawdę króciutkie zawahanie, szybka redukcja biegu, dosłownie sekunda, półtorej i od razu nam odjeżdża. W trybie Power, to już nawet mamy tutaj obrotomierz włączony, bieg już jest zredukowany wstępnie i naprawdę nie czuć w ogóle, że to jest T6. Ja bym powiedział, subiektywne odczucia mówią, że mamy tutaj T8, która naprawdę bardzo chętnie nam się zbiera do jazdy. Ten samochód w każdym trybie chce po prostu jechać. Nieważne, czy jesteście w trybie Pure, czy jesteście w trybie hybrydowym, czy jesteście w trybie Power, on cały czas kładziecie nogę na pedale gazu i on od razu chce jechać. No ale ma 350 N z silnika spalinowego plus 309 z silnika elektrycznego tam z tyłu, więc wszystko to robi swoje i robi robotę. Naprawdę delikatnie tylko ja mu, słuchajcie, w tym powerze, to jest, zobaczcie, ja mu jadę powoli, to jest na 10% wciśnięty pedał gazu. W XC90 T8 nie było takich odczuć, choć była mocniejsza, no ale też znacznie większy gabaryt miała i była znacznie cięższa. Natomiast tutaj ten mały gówniarz sprawia wrażenie naprawdę wyjątkowo szybkiego. I takiego chętnego wręcz. Chętnego do mocniejszego wciskania pedału gazu i szybszej jazdy. Mówiliśmy na początku o tych wartościach netto i brutto akumulatora. 18,8 kWh brutto, 14,7 kWh netto. Skąd ta różnica? Bo to jest prawie przecież 4 kWh, czyli jakieś 20%. No więc to 20% to jest 5 od góry i 15 od dołu. 5 od góry, bo te akumulatory nie lubią być ładowane na 100%. Mogą być i nie szkodzi im to pod warunkiem, że od razu zaczniemy rozładowywać ten akumulator, ale on nie lubi stania. Takiego stoi i jest naładowany 100%, więc wprowadzono ten bufor, że zawsze tam od góry 5% jest puste. Jest puste, żeby przedłużyć trwałość baterii. Od dołu mamy 15%, czyli rozładowaliśmy netto, mamy 0 km zasięgu na elektryce, ale zostaje nam te około 15% od dołu energii w akumulatorze. Po co? Po pierwsze, tak jak nie lubią być naładowane do pełna akumulatory, tak nie lubią być też rozładowane do absolutnego zera. Nie lubią, bo to ogranicza zdecydowanie ich trwałość, więc zostaje nam ten bufor 15 około procent, ale on jest jeszcze po coś, po to, żebyśmy mieli cały czas
boost z silnika elektrycznego do tej prędkości 140 km na godzinę, czy tam 150, mniej więcej. Bo jak mamy ten boost, to dopiero mamy pełne osiągi. Nie może być tak, że rozładuje nam się akumulator, a Volvo nam powie, no teraz, drodzy Państwo, to nie 5-7 do setki, tylko 10 sekund do setki, bo już działa tylko silnik spalinowy. Nie. Nawet jak nam się rozładuje ten akumulator, zresztą sprawdzimy to, będziemy mieli 0 km zasięgu tutaj, to nadal powinniśmy mieć do dyspozycji ten tryb tutaj, który nazywa się trybem Power. A teraz sobie wprowadzę jeszcze ten tryb tutaj zatrzymanie akumulatora, bo mam 4 km zasięgu, a jeszcze tak jak powiedzieliśmy, chcielibyśmy zrobić mu przyspieszenie od 0 do 100 tylko na elektryce. Gdy mam podtrzymanie baterii włączone, to te 4 km to powinien być zasięg, który mi pozostanie cały czas. Czyli auto będzie działało w trybie hybrydowym. Będzie sobie podczas hamowania, zwalniania doładowywało akumulator, potem wykorzystywało energię z tego akumulatora do przyspieszenia, ale tak, żeby ten stan naładowania pozostał taki sam. Więc będzie jechało w trybie hybrydowym, mówiąc krótko. I jak będzie sobie jechało w trybie hybrydowym, czyli tak jakby rozładowała mu się bateria, rozładował mu się akumulator, to będziemy mogli sobie ocenić jego zużycie paliwa przy takiej właśnie jeździe, kiedy jedziemy na przykład dalej i nie mamy energii w akumulatorze. .67, 68, czasami 69. Możemy uznać, że średnia to 68, czyli tak jak powiedziałem, jest nieźle, ale jak tylko wjeżdżamy na asfaltowy kawałek, to jest znacznie lepiej. Czyli najwięcej tutaj hałasów pochodzi nam od kół. Tylko tak jak zawsze wspominamy, tutaj jest nawierzchnia betonowa, więc ona jest specyficzna pod tym względem. To znaczy trochę więcej hałasu daje. Jest trwalsza, podobno przyczepność ma lepszą, ale jednocześnie większe hałasy. No ale potwierdza się niestety reguła, że pluginy nie są samochodami w długie, dynamiczne trasy. Zużycie paliwa teraz z naszego odcinka testowego to 9,5 litra prawie benzyny. Zobaczcie, że zachowany został ten zasięg 4 km, więc cały czas auto jechało w układzie hybrydowym, tak jakby miało rozładowany akumulator, podtrzymywało energię w nim. Więc no dużo, 9,5 litra to jest dużo. Gdybyśmy to auto mieli w dieslu, to by spaliło nam ze 2 litry paliwa mniej. Nadal uważam, że w długą trasę, jak człowiek naprawdę dużo jeździ w trasę, tylko zaznaczam, dużo jeździ w trasę, to diesel jest lepszym rozwiązaniem. Jeżeli taką XC60 jeździmy głównie po mieście, głównie na krótkich dystansach, codziennie te 60-70 km, czyli w zasadzie wyłącznie na prądzie, nie w zasadzie, tylko wyłącznie na prądzie, to pozwala nam to wtedy wyłącznie się tankować, ładować we własnym domu i będzie tanie to poruszanie się, bo słuchajcie, napełnienie tego akumulatora tutaj 14,4 kWh będzie kosztowało około 12 zł raptem, 12 zł za przejechanie, niech to będzie 60 km, czyli to będzie niecałe 20 zł za przejechanie 100 km na prądzie. To jest ekwiwalent 3 litrów paliwa. To tak jakby Wam dokładnie XC60 na co dzień spalała 3 litry paliwa. No to wtedy wali Was to, ile ona będzie paliła, jak pojedziecie do Chorwacji raz na rok, czy nawet na narty zimą. Nawet może wtedy 11 i 12 spalić, bo w codziennym, normalnym użytkowaniu pali trójkę. Czyli coś za coś. Ale jeżeli nie jeździcie po mieście, a jeździcie głównie w trasę i robicie duże przebiegi, to póki co żaden plugin nie będzie dobrym rozwiązaniem. No to się pomierzymy teraz. Producent twierdzi, że 0-100 to 5,7 sekundy, ale w trybie max hybrydowym. Nie podają, w ile sekund robi setkę to auto w trybie elektrycznym. Ale od czego macie karoserię? Karoseria to sprawdza. Kiedyś było tak, słuchajcie, że te pluginy Volvo, te pierwsze, robiły setkę w 25 do 30 sekund. W dodatku jeszcze trzeba było lizać ten pedał gazu, żeby tylko się czasem mi nie włączył za chwilę silnik spalinowy. I jedziemy. I nic się nie włącza, silnik spalinowy, tylko elektryka i fajna, płynna, nie ma zmiany przełożeń. To naprawdę jest istotne, bo to wpływa na jakość jazdy. Się jedzie jak samochodem elektrycznym po prostu. Cyk. 13,18.
Naprawdę niezły wynik. A podejrzewam, że do 50 mieliśmy. Do 50 to 4,65. To jest miejska prędkość. 4,65. Do 70 jeszcze to jest 7 sekund, do 80 9 sekund. Do 90 10,85. Dopiero tak naprawdę powyżej 80 na godzinę zaczyna słabnąć. A tak to jest petarda. No i mamy jeszcze zasięg na całe 2 km. I co sprawdzimy? No sprawdzimy teraz, jak będziemy w trybie power szli. Power! Czyli tryby jazdy, power, max wszystkiego, stój, szalony, w ogóle hamulcem nie da się go utrzymać, zobaczcie, bo się tak wyrywa. Dobra, teraz jest. 5,7 podaje Volvo. Ale fajnie skrzynia zmienia biegi, jak... O! Powiem wam, mega fajnie zmienia biegi. Jak babcie kocham. No szok. 5,7 podaje producent, a według naszego pomiaru 5,47. Czyli co? Volvo XC60 T8 jest... T6, przepraszam. Jest szybsze niż podaje producent. Producent mówi 5,7, a zrobiliśmy niespełna 5,5 sekundy i to ja, plus silny, plus zbiornik paliwa 3/4. I szklany dach, i Bowers, czyli jest jeszcze obciążone, to taka wersja Sauté, bez silnego, beze mnie, zrobiłaby to jeszcze szybciej. Słuchajcie, i teraz zwracam uwagę na to, że mamy 0 km zasięgu w akumulatorze. 0 km teoretycznie oznacza, że no mamy rozładowany akumulator. I już zobaczcie, nie mam trybu Pure dostępnego, co znaczy, że mamy rozładowany akumulator, tylko mówię, rozładowany mamy z tej pojemności netto, czyli tej użytkowej na zasięg. I teraz potwierdzi się teoria, czy faktycznie nadal mamy na tyle dużo energii w akumulatorze, żeby zrobić przyspieszenie od 0 do 100 w power. Jest tryb power? Jest. Jest lewa noga na pedału hamulca. Bardzo ładnie zmienia biegi skrzynia biegów. Mięciutko, w ogóle niezauważalnie. I zobaczcie, mamy drobny spadek osiągów. Już nie 5,47, ale 6,47. Ale też nie 10 czy 12 sekund. Bo co się wydarzyło? Przez to, że mamy mniej energii w akumulatorze, to podaje mniejsze napięcie na silnik elektryczny. Czyli ono spadło również wraz z pojemnością akumulatora. Jak mamy mniejsze napięcie podawane na silnik elektryczny, to on ma słabszą moc, ma mniej mocy. Z tych 140 koni powiedzmy ubyło tam, nie wiem, 20. Jeszcze jeden pomiar. (6,43), czyli jest różnica tej sekundy po rozładowaniu akumulatora, natomiast nie jest to różnica spektakularna, która mogłaby wynosić kilka sekund, a może i kilkanaście, bo przecież wtedy silnik spalinowy, czyli o mniejszej mocy niż cała systemowa w aucie, ciągnąłby dodatkowych 250 kg w postaci akumulatora. No, mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczyłem, jak to wszystko działa. To teraz jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Mianowicie mamy rozładowany samochód, w sensie rozładowany ten akumulator, ale ja sobie włączę ładowanie tutaj i zobaczymy, jakie będziemy mieli teraz użycie paliwa i czy choćby na 1 km na dystansie 5 km uda nam się podładować. Zerujemy licznik, jedziemy 120, tak jest. I teraz silnik spalinowy częściowo oddaje nam energię na koła z tego, co wyprodukuje z paliwa, ale częściowo działa jak generator, jak agregat, czyli część ze swojej energii oddaje do akumulatora, doładowując go. Nie jest to na pewno ekonomiczny sposób ładowania auta, zdecydowanie. Choćby ze względu na to, że efektywność cieplna silnika spalinowego to około 40% zaledwie. Czyli 60% z tej energii on zamienia w ciepło i to ciepło po prostu ucieka, a tylko 40% zamienia w energię kinetyczną. Generalnie powiem Wam, ten wóz cały czas trzyma formę, po prostu. Ja wiem, że niektórym stylistyka Volvo nie odpowiada. Wiem, że niektórzy już uważają, że to wnętrze jest przestarzałe.
Nie podoba mi się też to, że ten ekran zamiast po prostu przemodelować, przeformatować trochę tę deskę rozdzielczą, to wstawiono tu tablet, jakby to kupili na AliExpress i stwierdzili, dobra, jakoś to upchniemy w miejsce tego starego, małego ekranu. No nie, można było to zrobić naprawdę estetycznie, bez dwóch zdań. Ale z drugiej strony mamy naprawdę zaskakująco komfortowy, cichy, fajny wóz z mega sprawnym silnikiem elektrycznym. Podkreślam, że to nie jest auto dla tych, którzy lubią sobie, jak spadnie śnieg po zakrętach, jak ci, którzy kupują w tym celu X-Drive'a czy Quattro. Nie, bo to rozwiązanie jest dobre tylko przy niskich prędkościach, taki układ na 4 koła i zawsze to auto będzie podsterowne w śliskim zakręcie. Bez dwóch zdań. Pod względem prowadzenia to w ogóle nie gadajmy o Volvo. Nikt, kto kupuje Volvo, nie mówi, o, bo kupiłem Volvo, bo zajebiście się prowadzi. Nie. To sobie powiedzmy jasno, to nie jest samochód dla tego typu klientów. Tutaj się liczą zupełnie inne czynniki. To, że mamy na tej elektryce płynność tego ruszania i poruszania się, bo nie ma zmiany biegów, że ten elektryk jest sprawny, że nie mamy pojemności bagażnika ograniczonej akumulatorem, że mamy duży zbiornik paliwa, bo taki sam jak w wersji spalinowej, a nie też ograniczony ze względu na to, że akumulator trzeba było umieścić tam w bagażniku. Ja lubię te materiały Volvo. Lubię ten minimalizm deski rozdzielczej w połączeniu z taką szlachetnością, można powiedzieć, w postaci na przykład drewienka w takich detalach. Ja to lubię, nie każdy za tym przepada. Sporo miejsca na tylnej kanapie, jak na kompaktowego SUV-a. Przestronny dosyć bagażnik, jak się wymontuje roletę i jedziecie gdzieś dalej. Naprawdę udany wóz. I trochę się nie dziwię Szwedom, że postanowili przeprowadzić jego lifting, zamiast kombinować, rzucać się z motyką na słońce i próbować wymyślić coś nowego. Tak jak powiedziałem, można za wadę uznać oto i układ kierowniczy i to bujające zawieszenie. Za wadę na pewno można uznać wysokie spalanie. Zobaczcie, teraz mamy 11,5 średnią, a nie naładował nam jeszcze nawet na kilometr akumulatora. Nawet na kilometr. Więc to zużycie w trybie ładowania będzie wysokie. I mało racjonalne jest korzystanie z tego trybu. Za to fajne, czytelne multimedia, fajne materiały, przyjemne fotele, bardzo wygodne, dużo miejsca na tylnej kanapie, spory bagażnik, ogólnie po prostu udany i dopracowany wóz, który został pozbawiony chorób wieku dziecięcego. Za to, tak jak dzieciakowi dano mu w łapę, taki dał.